Barany, witam ciepło i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc, na marzec. Jak będzie wyglądał ten miesiąc. Tutaj macie trójkę buław, więc wydaje mi się, że jakieś nowe początki tutaj dla części z Was przynajmniej mogą się wydarzać. I też takie mam wrażenie, że część z Was już czuje powiew wiosny. Oczywiście w zależności od tego, kiedy to słuchacie, ale no w marcu już powinno być wiosennie, przynajmniej w głowach, w sercach. Co do Was przychodzi? Kto do Was przychodzi? Tutaj z kolei dwójka mieczy. Być może ktoś, z kim była waśń, kłótnia, foch, no tutaj przyjdzie i będzie chciała się pogodzić. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości z kolei odchodzi paź buław i tutaj zwróciłbym uwagę przede wszystkim na komunikację. Dlatego, że możecie być w tym miesiącu troszeczkę takimi osobami, które może nie liczą się ze zdaniem innych. Jak Wy się przedstawiacie? Wy pokazujecie się jako 8 mieczy. I na pewno nie dacie sobie w kaszę dmuchać, na pewno nie dajecie się zapędzić w kozi róg, tym bardziej jeśli chodzi o właśnie relacje z osobą, która mogłaby tutaj Wam robić problemy, obrażać się, fochować i tutaj nagle po prostu udaje, że problemu nie ma. Jaka będzie dla Was rada? Na co zwracać uwagę? Tutaj jest królowa buław i słuchajcie, bardzo dobrze. A czego raczej nie robić, czego unikać? Unikać pazia mieczy z kolei, czyli tych śledzików właśnie, a z przełożenia paź kielichów. I słuchajcie, powiem tak, pojawiło się dużo paziów, bo zobaczcie, macie pazia buław, pazia mieczy i pazia kielichów. I na pewno macie do czynienia z niedojrzałymi osobami. I to wcale nie musi chodzić o dzieci, słuchajcie, czy o powiedzmy jakieś wnuki, czy podopiecznych. Może po prostu chodzić o niedojrzałe emocjonalnie osoby. I teraz tak, patrząc na kartę z przełożenia, na pewno będzie to zaskakujący miesiąc i widzę tutaj przypływ sił witalnych, przypływ chęci do tego, aby wyjść, spacerować, spotykać się z innymi i w ogóle ruszyć z jakimś projektem. I tak jak wcześniej wspomniałem, nawet jeśli tutaj nie będzie wiosny w sensie pogodowym, to przynajmniej w sercach Waszych czy w umysłach ma ona zagościć. Czy to chodzi o zakochanie? To ja tego jeszcze nie wiem, ale niewątpliwie też tutaj widzę, że w tym miesiącu pojawia się osoba, która tak nagle Was zaczepia i najprawdopodobniej właśnie chce się pogodzić. Czy chce po prostu odnowić kontakt. Bo wiadomo, że pogodzenie się nie zawsze może sugerować powrót kontaktu, ale tutaj w ogólnej energii trójka buław też, słuchajcie, ja widzę, że jak najbardziej nowy etap się dla Was otwiera. Świetny czas na to, aby rozpoczynać coś właśnie nowego, czyli zmienić pracę, czy zmienić kierunek studiów, szkołę, a może gdzieś, słuchajcie, wyjechać na mały urlopik. Po takiej, słuchajcie, srogiej zimie, żeby w marcu zrobić sobie jeszcze przed wiosną, czy na wiosnę, taki mały, jak to się mówi, taki wyjazd, słuchajcie, to wcale nie muszą być dalekie, ciepłe kraje, po prostu weekend, żeby się może gdzieś, słuchajcie, rozerwać. Ale tutaj też znowu widzę, że szykują się jakieś zmiany, na które tutaj nie do końca się zgadzacie i te zmiany są Wam potrzebne. Jeśli pytacie, czy są potrzebne, od razu mówię, że tak. Tym bardziej, że nowy miesiąc, nowy rok numerologiczny, słuchajcie, chiński nowy rok właśnie, zapraszam Was do sprawdzania czytań na nowy rok chiński. Ale też widzę, że tutaj na pewno zamykacie się na przyjście osoby, która właśnie rzuca obietnice bez pokrycia, słowa na wiatr i jest taka niedojrzała
emocjonalnie. I co? I bardzo dobrze, że się zamykacie na tego typu osoby, dlatego że tutaj nic dobrego z tego nie będzie. I tutaj słuchajcie, jako że do przeszłości odchodzi paź buław, to ja bym zasugerował, że momentami możecie za mało dyplomatycznie, to znaczy, no, kto tutaj będzie decydował o tym, czy jest coś dyplomatycznego, albo czy jest potrzeba zachowania się dyplomatycznie, no tylko wy raczej, ale no, w stosunku do osób, które należy, że tak powiem, odtrącić, czy po prostu zrezygnować z ich znajomości, czy w ogóle nie przejmować się tym, co mówią, albo że was zaczepiają, to tutaj no, w stosunku do takich osób raczej krótko. Momentami może rzeczywiście tej dyplomacji, czy słuchajcie, takiej sztuki, żeby język współpracował z głową, no może tutaj zabraknąć. No, czyli po prostu no, barany mają skłonność do tego, żeby powiedzieć kilka słów za dużo momentami, bez no, takiego wcześniejszego przemyślenia, czy na kimś to zrobi wrażenie i w ogóle jakie wrażenie, czy w ogóle wypada, czy warto. I teraz tak, no wy pokazujecie się jako 8 mieczy i powiem tak, no na pewno nie dacie się omamić, na pewno nie dacie się zwieść. Zwieść? Chyba tak. Napiszcie mi, jak się mówi, ale chyba zwieść ze swojej, powiedzmy, drogi, zwłaszcza właśnie przez tych podlotków, ale też bym powiedział, że no bo tak, widzę, że szykują się zmiany, jest to miesiąc dobry do rozpoczęcia zmian i jasne, no jest tam gdzieś wiosna w waszych głowach, w sercach, ale widzę tutaj gdzieś autosabotaż. Czyli barany nie do końca wiedzą, po co zmiany przychodzą, albo nie do końca czują, że sobie poradzą podczas wprowadzania zmian. Czyli na przykład ktoś chce się przeprowadzić, ale myśli sobie, no dobra, jeszcze jednak przecipie, o kurczę, nie wiem, czy tak mogę mówić, jeszcze kolejny miesiąc w obecnym miejscu, czy w obecnej pracy i tak dalej, bo no, może nie jest to odpowiedni czas, chyba sobie jeszcze nie poradzę, może jeszcze się do tego będę zbierał trochę. No i tu jest właśnie powiedziane, bo w Radzie jest Królowa Buław, że co? Że trzeba postępować w zgodzie ze sobą. Coś ci nie odpowiada, coś wam nie odpowiada, należy to zmienić. Ktoś rzeczywiście, no, nawet powracający, czy w ogóle istniejący w waszym życiu, jego zachowanie, czy jej nie odpowiada, również trzeba zwrócić uwagę. I należy to robić, słuchajcie, szybko, nie zwlekać. Tutaj mają być rzeczywiście takie szybkie konfrontacje, nie mówię kłótnie, tylko też takie, no, to jest dosyć sprzeczne i takie dualne, słuchajcie. Takie tutaj bliźnięta się tutaj mi pojawiają, a właściwie wam. No bo z jednej strony no, trzeba tutaj zaznaczać swoje miejsce, zwracać innym uwagę, przepychać się, rozpychać, chciałem powiedzieć rękawami, łokciami, ale z drugiej strony zachować, może nie to, że dyplomację, ale pamiętajcie, żeby po prostu innym nie robić przykrości. Celowo. O, tak bym powiedział, no bo tutaj no już nie jesteście odpowiedzialni za uczucia i słuchajcie, emocje innych, no ale oczywiście wiadomo, no jesteście odpowiedzialni za to, jak się do nich odzywacie, prawda? Na pewno unikać osób, które pojawiają się i znikają. Obiecują, ale nie dotrzymują słowa. Na pewno unikać osób, które są niezdecydowane i które miałyby was odciągać od czego? No od, słuchajcie, podejmowania decyzji, czy no tutaj rozpoczynania nowych etapów. Na pewno nie. Tutaj też bym w ogóle uważał na komunikację z dziećmi, dlatego że dzieci, czy tutaj podopieczni, mogą być w tym miesiącu zwłaszcza dosyć no, rozrabiający i w różnym wieku, słuchajcie. To nie muszą być wcale małe dzieci, czy słuchajcie, nastolatki, to mogą być dorośli ludzie, którzy są waszymi dziećmi, czy wnukami, ale no nawet jeśli mają swoje dorosłe życie, nie trzeba się w nie wtrącać, ale no niewątpliwie komuś tutaj zwrócić uwagę trzeba. Dlaczego? Dlatego, że może blokować drugą osobę w relacji przed wprowadzeniem czegoś ważnego. To też może być, słuchajcie, na odwrót. Na przykład synowa waszemu synowi
powiedzmy zabrania zmiany pracy, bo się boi destabilizacji. Czy tam na przykład jedno dziecko drugiemu dziecku, powiedzmy, nie chce pomagać w lekcjach czy coś takiego, dlatego że powiedzmy, no jest samolubna albo uważa, że wtedy będzie miało mniej atencji. No tutaj trzeba niewątpliwie z kimś krótko. No i tak, no wszystkiego dobrego, do usłyszenia i do zobaczenia. Hej, cześć i papa.